Siemano, w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie zestaw Hot Wheels Silver Series Hybrid Speed. Mam tutaj cały karton, tym razem jest on już otwarty, zajrzałem sobie tutaj do środka i muszę wam powiedzieć, że karty tych modeli wyglądają naprawdę genialnie. Tak się prezentuje cały zestaw, zaraz go sobie otworzymy, oczywiście wszystkie sztuki zamienimy na luzaki, no i zobaczymy jak wyglądają z bliska. W tym secie znajduje się m.in. to BMW i8, a na dzisiejszy odcinek przygotowałem również maina tego samego modelu, więc zrobimy sobie fajne porównanie pomiędzy Hot Wheels Silver Series a mainlinem. Jakby ktoś był ciekaw oznaczenia kartonu, to jest to JDY87979E. Numer 1 na 8 w tej serii to właśnie BMW i8 Roadster. No i na start zwróćcie uwagę na tą kartę, bo moim zdaniem wygląda naprawdę kapitalnie. Na karcie mamy świetne nawiązanie do tematyki setu, bo wszystkie auta w tym zestawie to właśnie hybrydy. No i na karcie po prawej stronie mamy piorun, który najpewniej nawiązuje do elektrycznych silników, a po lewej stronie mamy zachód słońca, który moim zdaniem przypomina po prostu wybuch mieszanki paliwowej w tłoku silnika. Także karta jest moim zdaniem naprawdę genialna, aż szkoda mi ich otwierać. No ale żeby pokazać wam te modele z bliska, to nie pozostaje mi nic innego jak otworzenie go. No i tak się prezentuje BMK, lakier to głównie biały z czarnymi akcentami. No mi BMW i8 kojarzy się najbardziej z modelem, gdzie akcentami jest kolor niebieski. Wersja i8, jaką tu mamy, to właśnie Roadster, czyli zobaczcie, on ma taką dziurę w dachu. Ja zdecydowanie bardziej wolę, jak jest zwykły hardtop. No ale akurat w tym modelu fajnie możemy sobie zażyć do środka. Jest tutaj trochę detali. No zobaczcie, mamy kierownicę, cały tutaj kokpit, skrzynię biegów, fotele, fajnie to wygląda. Jeśli chodzi o detale na BM-ie, no to z przodu mamy lampy, grilla, logo BMW. Przechodzimy na tył modelu i tutaj ponownie logo BMW, lampy, sporo się tutaj dzieje. No jest nawet oznaczenie i8. Spód niestety plastikowy, ale w tym secie będzie jedno autko, które ma spód metalowy. Kółka dosyć popularne w silverach, pewnie już je widzieliście. No i porównajmy sobie ten model Silver Series do zwykłego mainlina. Jeśli chodzi o maina, to mamy naprawdę świetny środek. Ja jestem fanem takich właśnie brązowych środków, bardzo mi się to podoba. No ale rzućmy okiem na detale, zobaczmy na tył. Mamy wymalowane światła, ale moim zdaniem wyglądają one trochę gorzej niż w tym silverze. W silverze na pewno lepiej wykonany jest znaczek BMW, jest on trochę większy, no i bardziej zauważalne są te oznaczenia z prawej i lewej strony tutaj na klapie bagażnika, aczkolwiek w mainline też one istnieją. Także tyły są dosyć porównywalne, jeśli chodzi tutaj o taki rzut od góry, no to silver ma po prostu zaakcentowany cały ten tył i całą maskę na czarno, w mainie tutaj tego zabrakło. Idziemy naprzód tych modeli, no i tutaj jest przepaść, silver ma i światła, i tutaj nerki, i logo BMW, a mainline ma tylko i wyłącznie logo BM-ki. Jakichś gigantycznych różnic to tutaj nie ma, ale jednak silver wykonany trochę lepiej. Oba modele lądują na macie, bierzemy model z numerem 2×5, czyli Lamborghini Sian FKP 37. Kółka mamy dosłownie te same co na BM-ie, niestety ponownie plastikowy spód. Samo Lambo jest w bardzo ciekawym kolorze, nie jest to czerwony, nie jest to pomarańczowy, powiedziałbym, że jest to coś w stylu Candy Apple, czyli taki czerwony z prześwitami złota, no bardzo ładnie wyszedł im ten kolor, muszę przyznać. No i dodatkowo jest to taki metalik, on się tutaj trochę wybłyskuje takimi drobinkami metalu, no ale nie na tyle mocno, żeby wyglądać jak brokat czy jak jakaś tam perła, po prostu zwykły fajny metalik. Na odlewie na przedniej szybie są zrobione wycieraczki, to zawsze na plus. Z przodu mamy logo Lambo, zrobione są światła. Tutaj wyakcentowane na boku są jeszcze na czarno jakieś elementy. Z tyłu również mamy zrobione światła, jest nawet rejestracja. Model muszę przyznać, że udany. Ja całkiem lubię Lamborghini, ale z tych takich odjechanych modeli to jednak zdecydowanie moim ulubionym jest Lamborghini Sesto Elemento. Sian wlatuje na matę, tutaj do BM-ek. O, ta nawet trochę odjechała. Bierzemy model z numerem 3×5, a będzie to McLaren P1. Szybki rzut oka na kartę i otwieramy. No P1 naprawdę legendarny model, bryła tego auta jest po prostu cudowna. Na pewno na minus, akurat w tym odlewie jest to tylne duże kółko, to jest coś za czym nie przepadam. Niestety mamy tutaj plastikowy spód, model na metalowym spodzie jeszcze przed nami. Jeśli chodzi o lakier, fajny taki, bardzo żywy jest ten zielony. Ponownie tutaj mamy metalik, ale wydaje mi się, że ma on odrobinę większą tą cząstkę metalu niż Lambo. Bardziej podchodzi to pod jakąś nawet powiedziałbym perłę. No ale jeśli chodzi o grafiki,
Jak na silvery przystało, mamy tutaj tego sporo, wymalowane są światła, numer startowy 01, logo McLarena na masce, zobaczcie, nawet są wycieraczki na szybie. Na boku modelu logo McLarena, numer startowy, logo Hot Wheels, a z tyłu wymalowane są światła i zaznaczony jest nawet wydech. Jeśli zbieracie McLareny, to ten model jest naprawdę obowiązkowy w waszej kolekcji. No i McLaren wlatuje na matę. Do reszty ekipy przechodzimy do modelu numer 4x5, a jest to model z najdłuższą nazwą w tym secie. No a jest to Porsche Panamera Turbo SE Hybrid Sport Turismo. No zobaczcie, jak śmiesznie to wygląda z tyłu opakowania. Wszystkie nazwy takie krótkie, a to Porsche mega długie. Fajny niebieski kolor, ale wydaje mi się, że tutaj te drobinki metalu są najbardziej zauważalne. Zresztą weźmy McLarena obok. Nie wiem, jak kamera to odda, ale na tej Panamerze bardzo mocno widać te wszystkie drobinki metalu. Na boku mamy logo e-Hybrid. Co fajne, są lusterka w tym modelu. Z przodu na rejestracji mamy logo Hot Wheels, logo Porsche na masce. Światła przez chwilę myślałem, że są plastikowe, ale jednak są wymalowane. Porsche często w 911 robi właśnie po prostu plastikowe zamiast ich malować. No ale tutaj są wymalowane. Dach jest wymalowany na czarno. Zobaczmy na tył modelu. Tutaj ponownie logo Hot Wheels na rejestracji. Oprócz tego z tyłu modelu jeszcze mamy fajne światła, logo Porsche i logo modelu Panamera Turbo S. No i moi drodzy, ten model również ma plastikowy spód, metalowy przed nami. Panamera całkiem fajna, ale póki co odkładam ją tu na matę. Ranking tych modeli zrobimy sobie na koniec. Najpierw sprawdźmy, jak wygląda autko z numerem 5x5 w tym secie, czyli Acura NSX. No i w końcu mamy metalowy spód, od razu czuć wagę tego modelu. No i co ciekawe, pierwszy raz w silverach widzę w ogóle kółka tego typu. Całkiem ciekawe. Zwykłe takie sześcioramienne, ale wyglądają bardzo dobrze jak na plastikowe kółko. Myślę, że byłby to fajny model podpuszczania na torze. Niestety Acura nie ma lusterek, ale za to ma całkiem sporo innych detali. Mamy wymalowane światła, mamy logo na masce. Oczywiście są tutaj wycieraczki, no a z tyłu sporo świateł, logo Acury. No i tutaj jeszcze takie czerwone światła na dole. Oprócz tego fajnie wygląda ten tylny tutaj zderzak, dyfuzor. On jest srebrny, ale on jest srebrny przez to, że mamy metalowy spód. No i zobaczcie jeszcze tą bryłę tego auta. Wygląda naprawdę sportowo. Mimo tego, że model jest czarny, to bardzo dobrze można tutaj zauważyć te wszystkie przetłoczenia. No wygląda to po prostu dobrze. No i przydałoby się zrobić jeszcze jakiś ranking tych modeli. Modeli mamy 5, ale wyróżnimy 3 najlepsze. Trzecie miejsce, moim zdaniem McLaren P1, lepszy od BM-ki, lepszy od Panamery. No ale niestety przez tylne małe kółko musi zostać na trzecim miejscu, a na drugie wlatuje Lamborghini Sian. W tym modelu tak naprawdę wszystko wykonane jest dobrze, podoba mi się buda, jest dużo detali, są przetłoczenia, są światła. Model wykonany git, ale niestety plastikowy spód. Natomiast pierwsze miejsce otrzymuje Acura NSX, metalowy spód, fajne kółka, które chyba widzę pierwszy raz w silverach, detali, może nie tak dużo jak w Lambo, bo mamy tutaj tylko światła przód i tył, no ale jednak ten metalowy spód to jest coś, co po prostu lubię w Hot Wheelsach. Zresztą podobnie jest w przypadku RLC i STH, jak mam kupić jakiś model, to zazwyczaj wolę kupić RLC-ka, no bo mają właśnie metalowe spody, także STH do kolekcji kupuję rzadko, oczywiście jak trafię w sklepie, to mega się cieszę, ale tak żeby wydawać siano, to zazwyczaj wolę powinąć sobie jakiegoś RLC-ka. No i widzowie, napiszcie w komentarzu wasz ranking tego setu, no i dajcie znać, czy wolicie RLC czy STH.